Cześć, dzisiaj 3 grudnia, PlayStation 1 obchodzi więc swoje 30 urodziny. Tak, to już 30 lat. Domyślam się, że mało kto z Was wskazałby końcówkę roku 1994 jako oficjalną datę premiery pierwszej konsoli od Sony, a to głównie dlatego, że przez pierwsze 9 miesięcy nie opuściła ona Japonii. プレイステーション出た。 Premiera w Ameryce Północnej odbyła się 9 września 1995 roku i uznawana jest za ogromny sukces sprzedażowy. Do Europy dotarła nieco później, ale również we wrześniu, 29 września 1995 roku. Polacy natomiast musieli czekać na premierę PlayStation do początku 1996 roku, Proszę mi powiedzieć, jaki był dla pana rok 96 i czego pan sobie życzy w 97? Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. a na oficjalną dystrybucję Sony Polska i wraz z nią idącą kampanię reklamową do drugiej połowy 1996 roku. Na korzyść powinien działać fakt, że w 1996 roku PlayStation już znacząco poszerzyło bibliotekę gier na czele z takimi perełkami jak Resident Evil, Crash czy Tekken 2. Na kupno szaraka mało kogo było jednak stać. Polska premierowa cena pierwszej konsoli Sony to 1599 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1996 roku wynosiło 873 zł brutto. W domach nadal częściej można było spotkać poczciwą Amigę czy Pegasusa lub komputer na wzór prezentowanego z poprzedniego odcinka, a więc z procesorem 286, chociaż w 1994 roku być może część z Was miała już komputery klasy 386 lub 486. Na świecie jako rozgrywka do gier w 1994 roku nadal bardzo dobrze radził sobie 16-bitowy SNES oraz Mega Drive. PlayStation 5 z pełnym impetem wystartował wraz z światową premierą w 1995 roku, by na koniec licznika mieć ponad 100 milionów sztuk sprzedanych, fakt wliczając to już PS1, wydanego po premierze PlayStation 2, nawet mam tu jedną sztukę. O. Znacząco mniejsza od poprzednika dzięki postępującej miniaturyzacji oraz wyciągnięciu zasilacza na zewnątrz, sama konsola nie wnosiła nic nowego, a od teraz wygląda jak zabawka przeznaczona dla dzieci. O pierwszym modelu PlayStation prawdopodobnie powiedziano już wszystko, nie będę zagłębiał się więc w szczegóły specyfikacji technicznej. Ten materiał będzie nieco inny, chciałbym Wam pokazać przeskok generacyjny, jaki dokonał się na przełomie 94 i 95 roku. Jak z czegoś takiego? Gry wideo przeszły na 32-bitowe, coś takiego. Wprowadzenie mamy już za sobą, zaczynamy. W Polsce PSX-a kojarzymy za sprawą takich gier jak Tekken 3, Metal Gear Solid, Gran Turismo, Crash, to jednak gry wydane już nieco później po 1996 roku i dzisiaj je zostawimy. Przygotowałem specjalnie dla Was 3 duże tytuły wydane w 3 pierwszych miesiącach od premiery. Oto Ridge Racer wydany 3 grudnia 1994 roku, a więc wraz z premierą konsoli w Japonii. Udało mi się zdobyć pierwsze wydanie o oznaczeniu SLPS 0001. Miesiąc po premierze, dokładnie 1 stycznia 1995 roku, światło dzienne ujrzał Battle Arena Toshinden. Nie może zabraknąć również pierwszego Tekkena wydanego w Japonii w marcu 1995 roku.
Przygotowanie do tego odcinka chwilę zajęło, zakupiłem kilka wersji konsol. Mamy więc pierwsze wydanie europejskie, model SCPH 1002, wydanie japońskie z 1997 roku, model SCPH 5500, potrzebne nam dzisiaj do odpalenia gier premierowych, oraz chyba najbardziej popularne w Polsce wydanie, model SCPH 9002, najbardziej zubożałe w porty wydanie już z DualShockiem. Karton być może kojarzycie. Jak widać na tym przykładzie, z każdym rokiem konsola traciła część portów. Pierwsze wydanie japońskie, model referencyjny SCPH 1000 posiadał jeszcze złącze S-Video. Niestety tego modelu nie udało mi się kupić. Mamy pierwszy model europejski SCPH 1002, czyli jeszcze jako jedyny ze złączem kompozytowym i RFU, czyli antenowym. Jest również profesjonalny przetwornik cyfrowo-analogowy. Model ten stał się łakomym kąskiem dla wszystkich audiofili, zwłaszcza gdy wyniki niektórych testów wykazywały, że po drobnych modyfikacjach może on spokojnie zastąpić odtwarzacze CD z górnej półki. Jest jeszcze niewystępujący w ostatnich wersjach port równoległy, do którego można podłączyć m.in. przystawkę odtwarzającą filmy. Dzisiaj ten model na portalach aukcyjnych jest już wyceniany drożej. Drugi przygotowany dziś model to wydanie na rynek japoński, model SCPH 5500 110V NTSC-J, czyli potrzebny nam dzisiaj do odpalenia gier premierowych. Jest to model uznawany za jeden z bardziej niezawodnych, nie ma w nim już fakt złącza kompozytowego oraz antenowego, ale zachował się port równoległy jeszcze. Oczywiście bezpośrednie podłączenie tej konsoli do prądu spowoduje w mgnieniu oka uszkodzenie zasilacza lub całej konsoli, dlatego będziemy potrzebować przetwornicy napięcia z europejskiego 230V na japońskie 110V. Ostatni egzemplarz, z którego korzystać nie będziemy, to model SCPH 9002, pozbawiony już nawet portu równoległego. Najbiedniejsza wersja, płyta główna tego modelu PlayStation jest praktycznie o połowę mniejsza od pierwszego modelu SCPH 1002. Wydany w roku 1999 kosztował 599 zł i posiadał pad DualShock z analogami. Pierwszy pad analogów nie posiadał, później na chwilę pojawił się Dual Analog, gdzie gałki były wklęsłe i nie było wibracji, został jednak szybko zastąpiony przez znany nam już DualShock. Na 30-lecie mamy więc 3 konsole oraz 3 gry wydane w 3 pierwszych miesiącach od debiutu konsoli w Japonii. Zaczniemy chronologicznie od daty wydania. Ridge Racer to tytuł startowy oraz demo pokazowe możliwości konsoli Sony. Tytuł przeniesiony został bezpośrednio z automatów arcade Capcomu. Odbiór gry był bardzo pozytywny, nic dziwnego, graficznie Ridge Racer w momencie premiery był zdumiewający. Oczywiście nie było idealnie, gra działała raptem w rozdzielczości 240p i 30 fps, jednak pochwalić się mogła bardzo dobrą jak na tamte czasy odległością rysowania obiektów. Kolejną zaletą jest ścieżka dźwiękowa. Nim przejdziemy do właściwej rozgrywki, zostawiam Was teraz na krótką chwilę z demem pokazowym. A teraz przejdźmy już do właściwej rozgrywki. Samochody wydają się niezwykle responsywne, nawet przy cyfrowym sterowaniu. Przypominam, że analogii świat ujrzał nieco później. Styl całej rozgrywki jest mocno arcade'owy, zakręty wydają się łatwe do pokonania. Samochód jest zwinny, jednak gdy zaczniemy jechać szybciej, musimy nauczyć się driftu, inaczej kończy się to właśnie tak. Pojazdy są mocno nadsterowne, tył mocno ucieka.
Kolizje jednak nie powodują żadnych uszkodzeń, powodują jednak nieprzyjemne dohamowanie, co w konsekwencji zazwyczaj kończy się utratą miejsca. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy zabieg z przełączaniem się pomiędzy trybem pełnoekranowym a widokiem z dalszej perspektywy jest warty mojego poświęcenia montażowego. Skorzystam również z szybkiej okazji i zaproszę Was do subskrybowania, to pomoże mi w dalszym rozwoju kanału i da jak zawsze dużego kopa energii. Warto nadmienić, że Ridge Racer jest ubogi w zawartość, początkowo dostępne są tylko 4 samochody, a liczba ta wzrasta do 12. Nie ma wielu modeli, oferują jednak zmienne przyspieszenia prędkości, styl prowadzenia i przyczepność. Największym szokiem dla Was będzie z pewnością fakt, że cała rozgrywka odbywa się na jednym torze, w różnych konfiguracjach, ale jednak tylko na jednym. Nauczenie się wprowadzenia pojazdu w kontrolowany drift wymaga chwili czasu, dlatego musicie mi wybaczyć przeciętną jazdę. Mówiłem o muzyce, ale same efekty dźwiękowe wypadają równie przyzwoicie, z dobrymi odgłosami silników, które świetnie odbijają się echem podczas wyjazdu do tuneli. Idziemy dalej. Teraz Battle Arena Toshinden, wydany 1 stycznia 1995 roku. Fabuła nie porywa, oto mamy 8 wojowników, którzy spotykają się na legendarnym turnieju Toshinden. Jest to pierwsza bijatyka 3D wydana na konsolę Sony, główny konkurent Virtua Fighter od Segi. Gra była pierwotnie promowana jako ekskluzywna dla PlayStation, jednak rok później wydana została na Saturna i to z dodatkową zawartością. A jeśli już o zawartości rozmawiamy, co wyróżnia Toshinden? Z pewnością dodatkowa broń dla każdej z postaci, od maczug, biczów, mieczy po szpony a la z Wolverina. Główny tryb dla jednego gracza składa się wyłącznie z walk ze wszystkimi postaciami, po których następuje walka z bossem. Drugi tryb jest przeznaczony dla pojedynczej walki z przeciwnikiem wybranym przez gracza. Tryb fabularny pojawił się dopiero w wersji ulepszonej na Saturna, gdzie gra jednak nie odniosła większego sukcesu. Grafika trzyma się całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że gra ma 30 lat, modele postaci są lepsze niż w pierwszym Virtua Fighter i prawdopodobnie niedużo gorsze niż w pierwszym Tekkenie. Zresztą zaraz będziecie mieli porównanie. Sama rozgrywka miała na siebie pomysł i jest zdecydowanie inna niż w Tekkenie, ale może się podobać. Nie miałem dużo czasu, dlatego ponownie poziom turniejowy z pewnością to nie jest. Każda postać posiada kilka ruchów specjalnych, można też się turlać i zrzucać przeciwników z krawędzi. Gra została również przeportowana na PC-ty, jednak wersja z PC nie jest bezpośrednim portem z PlayStation i gra się w nią i wygląda ona wyraźnie inaczej, mimo iż ma te same postacie i ataki. Napiszcie w komentarzach, czy kojarzycie Toshinden z DOSa. Ja tak i nawet sporo w to grałem, pamiętam, że sterowanie było jednak mocno średnie. Virtua Fighter wykorzystywał postacie 3D, ale walki i ataki odbywały się na jednej płaszczyźnie, w tej samej linii prostej, natomiast Toshinden wykorzystuje wszystkie wymiary ekranu, a ataki można wykonywać z boku lub z tyłu przeciwnika. Możliwe jest również okrążenie przeciwnika. GamePro zrecenzowało japońską wersję gry na początku 1995 roku, jeszcze przed wydaniem w USA. Zauważyli, że gra jest bardzo imponująca i lepsza od Virtua Fighter pod pewnymi względami. Szczególnie chwalili grafikę wielokątów, oryginalnych wojowników, ruch postaci oraz pomysł na uniki, krytykując jednak mocno ruch kamery i to widać, bo kamera często gubi się, a my tracimy sporo z widoczności. No i zdaje się, że chyba na koniec jeszcze to przegram. Chociaż może... O, i to jest właśnie jeden z tych ataków specjalnych, o których wam mówiłem. I tutaj zakończymy. Idziemy dalej. Tej gry chyba już nie muszę nikomu przedstawiać, ale raczej jako serii, bo pierwszy Tekken w Polsce chyba zbyt popularny nie był. Ja przynajmniej kojarzę z nadmorskich automatów już tylko dwójkę. A może wy mieliście przyjemność grać w Tekkena 1? Gdy pojawiło się w Polsce PlayStation, to dostępna była już dużo lepsza dwójka. Może spotkaliście wersję automatowa 1? Dajcie znać w komentarzach.
PlayStation potrzebowało odpowiedzi na dobrze radzącego sobie Virtua Fighter na Saturnie i z pomocą Capcomu dostarczyło właśnie Tekkena. Do wyboru na start mamy 8 wojowników plus aż 10 dodatkowych do odblokowania. Portrety postaci wyglądają tutaj jednak tragicznie, w dwójce wyszło to już znacznie lepiej. Sama rozgrywka nie ewoluowała już tutaj aż tak mocno, czuć ducha Tekkena, rdzeń rozgrywki pozostał bez zmian, a walka cieszy podobnie jak w mojej ulubionej trzeciej odsłonie. W mojej opinii grafika względem Toshinden jest dużo lepsza, ale również jest sporo gorsza od wydanego rok później Tekkena 2 i już nawet nie chcę wspominać o Tekkenie 3. Widać, że deweloperzy musieli jeszcze nauczyć się korzystać z dobrodziejstw 32-bitowej architektury. Tekken był jedną z pierwszych gier 3D na konsolę działającą z szybkością 60 klatek na sekundę, oczywiście z wyjątkiem wersji regionu PAL, która była ograniczona do 50 klatek. W przeciwieństwie do większości gier z tego okresu, lokacje nie są powiązane z konkretną postacią, są losowane w trakcie rozgrywki. Miały one nawiązywać do prawdziwych miejsc, jak na przykład tutaj widoczny w prawym dolnym rogu Akropol Ateński. Do jednej z większych wad możemy zaliczyć brak animacji tła, są to wyłącznie statyczne tekstury. Nie przeszkodziło to jednak Tekkenowi być pierwszą grą na PlayStation, która sprzedała się z przekroczeniem 1 000 000 egzemplarzy. Już w samej Japonii w 1995 roku sprzedano prawie 950 000 egzemplarzy. Spróbuję coś na koniec wygrać, może jeszcze się uda. O nie, chyba już po zawodach. Chociaż... O, proszę, udało się. Bardzo fajnie prezentują się również powtórki. Muzyka może nie jest oszałamiająca, pozostałe efekty dźwiękowe jednak są już bardzo przyjemne dla ucha. Myślę, że Tekken zyskał popularność dzięki prostemu sterowaniu. W pierwszym kontakcie na tle Virtua Fighter wypada lepiej, w Tekkena lepiej lub gorzej może grać każdy bez czasu na naukę. Nie mamy tutaj klasycznej konfiguracji znanej z większości bijatyk. Tekken poświęca przycisk dla każdej kończyny, dzięki czemu nauka ataków jest bardziej intuicyjna. Chociaż jak widać ja muszę jeszcze sporo potrenować. Na dzisiaj to już wszystko, a ja korzystając z okazji, że i tak już się z tym wszystkim rozłożyłem, wracam do grania. Jeśli materiał się podobał, zostaw proszę łapkę w górę. Napiszcie również w komentarzach, jakie wy macie wspomnienia z pierwszym PlayStation i w co graliście. Z przyjemnością poczytam wasze historie. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, Mani z kanału Manitech.